To znowu my! W letniej odsłonie zapraszamy Was do odkrywania najlepszych atrakcji dla rodzin z dziećmi. Przed nami parki rozrywki, safari, parki wodne oraz interaktywne muzea, w których nie będziecie się nudzić. Zapinajcie pasy i ruszajcie z nami w przygodę. Będzie się działo! Przyjechaliśmy do Muzeum Łodzi Wikingów, które znajduje się w Roskilde i leży 30 km od Kopenhagi. I które teraz zobaczymy. Jest tutaj warsztat, w którym wytwarza się łodzie wikingów. Ta łódź za nami jest już na ukończeniu i za 4 dni będzie wodowana. Dziś łodzie buduje się na indywidualne zamówienie. Jest to długi proces, w którym najpierw buduje się mały prototyp, a potem odtwarza się w normalnej wielkości. W ramach wizyty w muzeum można wykupić sobie przejażdżkę łodzią wikingów. I można poczuć się jak wiking, wiosłując po wodzie. W muzeum jest też możliwość warsztatów dla dzieci i grup z obróbki drewna. Można pociąć drewną piłą, przybić gwoździe i zbudować własną małą łódkę. Wikingowie byli mistrzami w budowaniu łodzi. Większość łodzi wikingów była budowana z sosen, wiązów i jesionów ze względu na ich lekkość, elastyczność i odporność na wodę. Ale największe okręty wojenne budowano z dębu, bo to najsilniejsze drzewo. Trudne, ale tak. Gotowy na walkę? Tak, dalej. Obok muzeum jest polana gier i zabaw wikingów. Na niej powiemy Wam kilka ciekawostek o wikingach.
Jak pewnie wiecie, wikingowie są kojarzeni z kolorem włosów blond, ale nie wszyscy takie mieli. Dlatego używali specjalnego mydła z rozjaśniaczem. Tak naprawdę wikingowie nie nosili hełmów z rogami, tylko nosili zwykłe hełmy. Wikingowie odkryli Amerykę aż 500 lat przed Krzysztofem Kolumbem. Uwielbiali sporty i świetnie jeździli na nartach, szczególnie biegówkach. Mieli nawet swojego własnego boga nart, Ulra. Swoich wodzów, kiedy zmarli, wkładali na łodzie, dawali złotą biżuterię, kwiaty, podpalali i wysyłali na morze. Robili to po to, aby zaprowadzić ich do Walhalli, czyli krainy wiecznego szczęścia. Wikingowie pojawili się już w VIII wieku. W Muzeum Łodzi Wikingów znajduje się 5 jednostek z okresu średniowiecza i starożytności, które zostały wydobyte z dna morza. Na łodziach nie było toalet, dlatego wikingowie musieli załatwiać swoje potrzeby do morza. Ale i tak bardzo dbali o higienę. Kąpali się raz w tygodniu, co jak na tamte czasy było bardzo częste. Niezwykłe łodzie wikingów mogły z łatwością pływać po morzach, oceanach i rzekach, a ich dwudziobowy kształt pozwalał im łatwo zmieniać kierunek. Jak będziecie tu w okolicy, to warto przyjechać do Muzeum Łodzi Wikingów na pół dnia.